Cześć! Z tej strony Ola z szydełkarni.pl. Dzisiaj kontynuujemy nasze znaki Zodiaku, serię znaków Zodiaku. Jest ze mną jeden z misiaków bliźniaków. Tak wyszło, że bliźnięta są misiami, więc dzisiaj pokazuję Wam właśnie, jak zrobić jednego takiego małego misia. Na miniaturce są dwa, drugi jest innego koloru, czyli przeciwnego, bo zobaczcie, on ma brązowy nosek, a drugi misiu jest właśnie brązowy. No dobra, to zobaczmy, co będzie nam dzisiaj potrzebne do tego bliźniaka misiaka. Ok, a więc potrzebujemy dzisiaj szydełko, u mnie jest to 3,5 mm, czyli dopasowane do grubości włóczki. Włóczka będzie dzisiaj w dwóch kolorach, bo każdy miś będzie innego koloru. Ja Wam dzisiaj pokażę jasnego, bo po prostu przy nagrywaniu jest łatwiej niż dopatrywanie się przy ciemnej włóczce. U mnie jest to włóczka Opus Natura Extra Cotton, czyli połączenie bawełny i poliakrylu. Bardzo fajna, wytrzymała, mięciutka, naprawdę polecam tą włóczkę. Jest w dużej gamie kolorowej, no bo jest kolorowa, piękna, ładna, gładka. Ok, oczywiście wypełnienie, czyli kulka silikonowa, którą znajdziecie albo w pasmanterii jako wypełnienie do maskotek, bądź właśnie kulka silikonowa, albo często też można ją spotkać w sklepach z wyposażeniem do domu i często właśnie w wypełnieniach do poduszek jest taka kulka silikonowa. Warto wtedy jeszcze spojrzeć na etykietę, czy tam faktycznie w środku jest kulka bądź rurka silikonowa, po prostu, żeby przypadkiem nie trafić na jakąś pokrojoną gąbkę, bo to nie to samo. Oczywiście dzisiaj będziemy używać oczy, bezpieczne oczy 8 mm. Oczywiście pokażę, jak je zamontować, więc bez obaw. Ostre nożyczki, jak zawsze ostre, żeby nie poszarpały nam włóczki, a dokładnie nam po prostu ją obcięły. Znaczniczek. U mnie jest to zazwyczaj znacznik w postaci kordonka, który właśnie przekładam raz do przodu, raz do tyłu. Hop, i wtedy go tak siup, wyjmuję. Ale oczywiście standardowy znacznik, jeżeli ktoś lubi, jak najbardziej. Do tego igiełka taka, która nie pohaczy nam paluszków, żebyśmy po prostu nie wbili sobie jej w palec, a przy zszyciu po prostu ładnie sobie wejdzie pomiędzy włókna i zszyje nam to, co trzeba. Co jeszcze? Jeszcze szpileczki. Szpileczki pomogą nam w momencie zszywania połączyć części misia. Dzięki temu będziemy wiedzieć, w którym miejscu przyszywać i nie będzie nam się to po prostu przesuwało. To co? Chyba mamy już wszystko. Włóczka najważniejsza, a pozostałe rzeczy to dodatki, więc zaczynajmy. Ok, bierzemy jasną włóczkę do ręki i zaczynamy od Magic Ringa. Hop, wkładamy szydełko. Pełen filmik o Magic Ringu znajdziecie tutaj. Wklejam także link pod filmikiem, więc tam jest odnośnik specjalny. Tutaj jakby jest konkretnie tutorial, a lekcje szydełkowania znajdziecie w playliście lekcje szydełkowania. Ok, Magic Ring na głowę. Zaczynamy z 6 półsłupków. Hopka, mamy 6. Zaciągamy i zakładamy znacznik. Najlepiej kontrastujący z włóczką, z której przerabiamy aktualnie, więc hop, patrzymy 2, 4, 6 i teraz w każdym oczku przerabiamy po 2 półsłupki, dzięki temu dodamy i z 6 zrobi nam się 12, czyli hop, pierwsze oczko, pierwszy półsłupek zrobiony i w to samo oczko wbijam i mam drugi półsłupek w tym samym oczku. To właśnie jest dodawanie, czyli w każdym oczku 2 półsłupki i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, 12 półsłupków zrobione. Tu sobie jeszcze raz ściągnę, bo jak widać powstała malutka przestrzeń. O, a jak ściągnę, to znika. Zarzucam znacznik, tym razem do tyłu. Hop, co jest ważne, jak zarzucamy znacznik,
to nitka robocza musi być zawsze pod znacznikiem, bo jeżeli ona będzie nad znacznikiem, to tak naprawdę znacznik nie będzie spełniał swojej roli i nie będzie go po prostu widać. Kolejne to dodawanie co drugie, czyli pierwsze oczko jest zwykły półsłupek, hop, a drugie oczko to dodawanie, czyli raz i to samo oczko 2. I tak robimy na przemian, czyli 1 w oczku półsłupek, 2 półsłupki w oczku i tak 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dzięki temu znowu dodamy 6 i z 12 zrobi nam się 18. Więc robimy na przemian i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, trzeci rząd skończony, to robimy czwarty. Tym razem znacznik od tyłu do przodu i lecimy. Teraz będzie dodawanie co trzecie oczko, czyli robimy w pierwszym oczku zwykły 1 półsłupek, w drugim oczku też 1 półsłupek, a dopiero w trzecim oczku robimy 2 półsłupki. I ten schemat powtarzamy do końca rzędu, czyli 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2. Na końcu powinny być 24 oczka, 24 przerobione półsłupki. Spotykamy się na końcu rzędu. Ok, czwarty rząd skończony i jak popatrzymy, to znacznik właśnie zaznacza nam koniec parzystych rzędów, czyli wiem, że tu jest czwarty skończony. Tu był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Więc zaczynamy rząd piąty i to jest już praktycznie ostatni rząd dodawania. Później na razie będziemy powtarzać, żeby ta głowa uzyskała jakiś taki kształt, bo póki co jest płaska. Ok, więc teraz dodajemy co czwarte oczko, czyli dodajemy w czwartym, czyli pierwszy to jest półsłupek, drugie oczko to jest półsłupek, trzecie oczko to też jest 1 półsłupek i dopiero w czwartym oczku robimy dodawanie. I tak jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu, czyli 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 i na końcu tego rzędu powinno być 30 oczek. Pamiętamy, to jest rząd piąty. Ok, 5 rzędów za nami i teraz przez kolejne 5 rzędów, czyli do końca rzędu 10, przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo. Zarzucam znacznik i przerabiam wszystkie oczka pojedynczo, czyli w każdym oczku 1 półsłupek. Dzięki temu będę powtarzała w 5 kolejnych rzędach tę ilość, która tutaj jest, czyli 30 oczek. Nie dodajemy, nie odejmujemy, spotykamy się na końcu 10 rzędu, czyli 6, 7, 8, 9 oraz 10. Przerabiamy po 30 oczek w rzędzie, po 30 półsłupków i tam się też spotykamy. Zobaczycie, że wtedy ten kształt nam się dość mocno zmieni. Trochę taka mini miseczka powstanie, ale przecież ma być to głowa, więc tak właśnie ma być. Więc spotykamy się na końcu rzędu 10. Ten, który teraz zaczęłam, to jest 6. Ok, jak widać po przerobieniu tych 10 rzędów, w sensie tych wszystkich 10 rzędów, czyli od początku, mamy taką jakby miseczkę. No ale teraz musimy kształt zmienić i zamknąć tą głowę, więc aby dojść do odpowiedniej liczby oczek, musimy dodać jeszcze 2. I w tym momencie mamy 30 oczek, co na pół daje nam 15, czyli w połowie będziemy dodawać 2 oczka, czyli teraz będziemy przerabiać 14 zwykłych półsłupków, a w 15 oczku, o tutaj muszę zobaczyć, żeby dobrze mieć znaczniczek, w 15 oczku robimy dodawanie, czyli teraz 14 zwykłych. Ok, 14 zrobione i w 15 oczku robimy dodawanie, czyli znowu 2 półsłupki w jednym oczku. I tak naprawdę do końca rzędu powtarzamy to samo, czyli 14 zwykłych i w ostatnim dodawanie i tam się spotykamy. Ok, teraz przez kolejne 3 rzędy będziemy już zamykać i kształtować głowę, ale zanim to zrobimy, musimy zamontować oczy, ponieważ za chwilę będzie za mało miejsca. Gdzie montujemy oczy?
Sprawdzamy sobie, gdzie mamy rząd 8, czyli 2, 4, 6, 8. Tu się skończył, więc ten powyżej to już 9 rząd. I montujemy oczy między 8 a 9 rzędem, tak żeby znaczniki zostały z tyłu. Hop. Powiedzmy, że tutaj będzie dobry moment. Patrzymy między 8 a 9. Hop, 8, 9. Wkładam sobie pierwsze oko tutaj. Hopka. I zanim je zamontuję i zabezpieczę, sprawdzę drugie oko. Drugie oko montuję w odległości 5 półsłupków, czyli patrzymy. Raz, dwa, albo tak. Raz, dwa, trzy, cztery, 5. Więc tu jest przestrzeń do włożenia drugiego oka. Hop. I wciskam. Ok, mamy, oczywiście głowa będzie w taki sposób, nie w taki. Tutaj za chwilę zobaczycie, że będzie koniec. Tu powstanie pyszczek, uszka, więc będzie super. No to włożyliśmy, ale trzeba je jeszcze zabezpieczyć. Odwijam więc na drugą stronę i zakładam zatyczki. Zatyczki to takie małe plastikowe części. Bierzemy i jak widać oczy mają tutaj takie ząbki. Bierzemy i dociskamy. Raz, o, i drugi raz. I mamy. Hop, widać. I drugie oko dokładnie tak samo. Fajne jest to, że przy grubszych włóczkach po prostu przeciskamy wtedy przez jedną, a nie przez dwa. Hop, raz i dwa. Mamy to. Widzicie, oczy są już zabezpieczone. Nie ma możliwości zdjęcia tych oczu. Więc teraz zaczynamy rząd 12. Hopka. Zarzucam sobie znacznik i teraz odejmujemy. Mamy aktualnie 32 oczka, czyli będziemy teraz już odejmować sobie co 8. Dzięki temu głowa misia tutaj jest taka okrągła, a tu będzie bardziej płaska. Zobaczycie, jaka jest różnica przy odejmowaniu innej ilości oczek. W jaki sposób odejmujemy? Robimy 2 i odejmowanie. Czyli hop. Raz. Pierwszy zwykły, drugi zwykły, a trzecie oczko łapiemy za przednią nitkę i nie wyjmując w czwarte oczko, tak że wchodzimy tylko za przednią nitkę. Robimy narzut, przeciągamy przez te dwie, mamy dwie i jak półsłupek dokańczamy. I tak powtarzamy do końca rzędu, czyli raz, dwa i odejmowanie. Hop, hop, hop. Spotykamy się na końcu rzędu, pamiętamy 2 i odejmowanie. Ok, rząd 13 to odejmowanie co drugie oczko, czyli pierwsze to jest półsłupek, hop, a drugie za przednią i trzecie za przednią łączymy w jeden i odejmujemy. I oczywiście tak samo jak wcześniej powtarzamy to do końca rzędu. W tym rzędzie teraz, co zakończyliśmy, powinny być 24 oczka. Teraz po odjęciu, czyli na końcu rzędu 13, powinno być ich już tylko 16, bo odejmujemy po 8 oczek w rzędzie. Hop, drugie i trzecie łączymy, spotykamy się na końcu tego rzędu. Okejo, rząd 13 za nami i tak naprawdę zostało nam już tylko jedno odejmowanie, a to znaczy, że musimy włożyć tutaj wypełnienie. Bierzemy kulkę silikonową i wypełniamy. Wypełniamy tak oczywiście, żeby nie doszła nam tutaj super tak po brzegi, bo będzie nam po prostu ciężko za chwilę tutaj dokańczać ten ostatni rząd, a tak, żeby ta głowa jednak uzyskała dobry kształt, dobre proporcje. Więc ja tutaj szybko dopcham i zaraz lecimy dalej. Ok, dobrze jest na początku trochę mocniej tu upchać, bo za chwilę nie będziemy mieli przestrzeni do wepchnięcia tego, a ona po zamknięciu się ułoży prawidłowo, więc nie ma się o co tutaj martwić. Ok, ostatni rząd odejmowania. Wcześniej mieliśmy 2,
później mieliśmy 1 zwykły półsłupek, no to teraz już 0 zwykłych półsłupków. Aktualnie jest 16 oczek i zejdziemy do 8, czyli każde 2 bierzemy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. Łączymy tutaj, układamy sobie to. Jak za dużo wypełnicie, to będzie Wam ciężko, więc to też trzeba tutaj uważać. Hop, każde 2 łączymy, spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Ok, mamy ostatnie, ale została nam nadal przestrzeń, więc musimy kawałek dalej odciąć naszą włóczkę już. Wziąć igiełkę i to jest tak. Wyciągamy pętelkę szydełkiem do góry. Hop. Nawlekamy sobie tutaj tą nitkę i zamykamy. W jaki sposób? Za każdym razem wkładamy od środka do zewnątrz w oczko i przeciągamy. I tak 8 razy, bo tyle jest tu aktualnie oczek. Hop, przytrzymujemy sobie kciukiem i ciągniemy. Hop, magia. Ściągnęło nam się pięknie. Tą nitkę możemy sobie tutaj włożyć i przewlec. Ona już nam nigdzie nie ucieknie. Widzicie, jaka jest różnica? Tu jest bardziej płaska głowa, a tu jest bardziej okrągła. Właśnie to jest ta różnica, o której mówiłam. Tutaj było dodawanie co 6, a tu odejmowanie co 8, co sprawiło, że głowa od spodu jest bardziej płaska. No dobra, no to jak jesteśmy przy głowie, zrobimy teraz pyszczek i uszka. Oczywiście do tego potrzebujemy dalej tej samej włóczki, jasnej włóczki. Nic tutaj nie jest zmienione. Pyszczek i uszka są bardzo do siebie podobne. Tak naprawdę różni je bodajże 1 rząd, więc naprawdę poradzicie sobie bez problemu. Znowu zaczynamy od Magic Ringa. Hopka. Magic Ring znowu z 6 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5 oraz 6. Ściągamy. Narzucamy znacznik. Ja tutaj wzięłam taki byczy znacznik, trochę za długi. Ok, no to na początek zrobimy uszy. Jak robimy? Teraz robimy dodawanie w każdym, czyli z tych 6 zrobi nam się 12. W każdym oczku po 2 półsłupki. Dzięki temu dodamy. Ok, dodawanie w każdym za nami. Teraz mamy tutaj 12 oczek i w kolejnych 3 rzędach, czyli 3., 4. oraz 5, po prostu powtarzamy tę ilość. Czyli po 12 oczek w rzędzie 3, po 12 w 4. i po 12 w 5. I to będzie nasze ucho. Pamiętamy, że uszy robimy razy 2, czyli 2 sztuki będzie miał każdy z naszych misiów. Ok, spotykamy się na końcu rzędu 5, pamiętamy po 12, czyli nie dodajemy ani nic nie odejmujemy. Ok, ucho skończone, jeszcze zanim odetniemy, robimy oczko ścisłe, czyli hop, wbijam, przeciągam i przeciągam, zaciągam i odcinam odpowiednio tak, żeby zostało mi nie za dużo nitki, ale jednak tyle, że starczy mi spokojne przyszycie. W jaki sposób to robię? Obwijam w najszerszym miejscu tutaj 2 razy włóczkę, czyli raz, biorę drugi raz, obwijam i dopiero kawałek dalej biorę i obcinam. Tej włóczki dzięki temu nie zostaje nam tutaj kilometrów, nie wiadomo ile, a ta ilość na spokojnie starczy na przyszycie. Oczywiście uszy robimy 2 sztuki, więc jeszcze 1, a tutaj szybko jeszcze pokażę
pyszczek. Oczywiście wyjmuję sobie już znacznik, żeby mi się przydał tutaj, będzie mi się przydawał tutaj do pyszczka. Biorę włóczkę i jedyna różnica w pyszczku w porównaniu do uszu to jest to, że robimy o jeden rząd mniej. Czyli tak samo na początku robimy Magic Ring z 6. Hop. Ściągam. Zakładam znacznik, czyli póki co dokładnie tak samo. I teraz tak samo jak przy uszach dodaję w każdym, czyli z 6 robię 12. Hop. I mam. I teraz po prostu zamiast 3 robię 2 rzędy powtarzające, czyli pyszczek kończy się na rzędzie 4. I co jest jeszcze dodatkową ciekawostką? Można ogonek zrobić dokładnie taki sam jak pyszczek. Ja ogólnie nie jestem zwolennikiem takich małych ogonków. Jak można zauważyć, u mnie przy króliczkach też zazwyczaj tych ogonków nie ma. Mini króliś nie posiada ogonka, ale oczywiście można zrobić jak komuś się podoba, dlatego mówię, że może być ogonek dokładnie taki sam jak pyszczek tutaj miśka. No to co? Tutaj spotykamy się na końcu rzędu 4 i zaraz zaczynamy robić ciałko tego właśnie misia. Oczywiście tak samo jak przy uszach, na końcu robimy oczko ścisłe i obwijamy, żeby zobaczyć, ile jest nam włóczki potrzebnej do przyszycia. Hopka, obcinam i biorę się za ciałko. Tu tak samo wyciągam. Znacznik też już można wyciągnąć. I odkładam. Oczywiście zostaje przy tym samym kolorze i zaczynamy tutaj teraz. Co zaczynamy? Nogi zaczynamy, ciałko zaczynamy. Ciałko jest stworzone tak, że ma 2 połączone nogi, więc zaczynamy od jednej nogi i po tej pierwszej nodze obcinamy, ale nie musimy zostawiać ilości do przyszycia, ale już po tej drugiej nodze zostawiamy, nic nie obcinamy i dzięki temu będziemy łączyć. Ja tutaj już mam pierwszą nogę skończoną. O, i zobaczcie, tutaj już jest odcięte i ona czeka jakby tutaj na tą drugą nogę, żeby połączyć się i to ciałko polecieć dalej w górę, więc zaczynamy robić drugą taką nogę. Hopka. Zaczynamy od Magic Ringa z 6. To taki trochę już standardzik. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Ściągam. I obrabiam 6 półsłupków, czyli nie dodaję, a wszystkie oczka robię pojedynczo. Każde oczko pojedyncze, czyli jakby powtarzam te 6 oczek w rzędzie drugim. Ok. Mam. Tutaj można to już sobie tak odwinąć. O. I w rzędzie teraz 3 robimy dodawanie co drugie oczko. Czyli dodamy tylko 3 oczka. Hop. W pierwszym robię zwykły półsłupek. W drugim oczku robię dodawanie. I powtarzam to do końca rzędu, czyli jeszcze 2 razy. Czyli znowu oczko, dodawanie, raz i 2 i ostatni raz, o, tutaj trzeba sobie upinąć, znowu jest oczko, czyli półsłupek zwykły i dodawanie. Ja mówię oczko, a chodzi o
pojedynczy półsłupek, czyli półsłupek, dodawanie, zrobiliśmy tutaj to 3 razy. Zarzucam znacznik i powtarzam. Czyli teraz każde oczko znowu przerabiam jednym półsłupkiem. Powinno być ich tutaj 9. Spotykamy się tutaj na końcu rzędu. Ja troszkę to przyspieszę. Ok, to był 4. rząd. W 5. rzędzie znowu dodajemy i znowu dodamy tylko 3 oczka, czyli z tych 9, które teraz mamy, zrobi nam się 12. W jaki sposób? Robimy 2 i dodawanie, czyli w pierwszym oczku jest półsłupek, w drugim oczku też jest jeden półsłupek, a dodawanie jest dopiero w oczku 3. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu jest to zrobione tylko 3 razy. Spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu, czyli półsłupek, dodawanie. Ok, rząd 12 to jest znowu rząd powtarzania, czyli znowu przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, czyli powinno być ich tutaj 12. Tutaj hop, hop, hop i spotykamy się na końcu rzędu. Każde oczko przerabiamy jednym półsłupkiem. No. Ok, teraz przed nami rząd 7 i tutaj będziemy dodawanie robić, ale odejmowanie także. To jest rząd, który po prostu zmieni nam trochę kształt tej nogi, tak jak tutaj jest na tej nodze. Ona, zauważmy, nie jest prosta, tylko lekko wygięta i właśnie osiągniemy to teraz w tym rzędzie i tutaj w kolejnych 2 rzędach. Czyli w pierwszych 6 oczkach będzie powtarzanie dodawania, czyli w pierwszym oczku robimy półsłupek, w drugim oczku robimy dodawanie, hopka i powtarzamy to 2 razy, czyli znowu półsłupek i znowu dodawanie, hop i ostatni raz znowu półsłupek i dodawanie, hop i mamy dodawanie. No to teraz, żeby zrównoważyć tą ilość w rzędzie, żeby nam jednak nie doszło, musimy poodejmować do końca. Jak spojrzymy, mamy 6 oczek, czyli idealnie do odjęcia 3 razy. Czyli teraz chwytamy oczko, za przednią nitkę pierwsze, drugie, łączymy i odejmujemy. I powtarzamy to jeszcze 2 razy. Hop. I ostatni raz. Ok, rząd 8 to rząd powtarzania, czyli tutaj przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo po jednym półsłupku, czyli nie dodajemy ani nie odejmujemy. Spotykamy się tutaj na końcu tego rzędu. Znacznik przerzucony i teraz robimy rząd 9. Rząd 9 jest odzwierciedleniem tak naprawdę rzędu 7, czyli dokładnie to samo robimy. Czyli znowu jest najpierw dodawanie, a później odejmowanie. Patrzymy, żeby po wbiciu znacznik zawsze był z prawej strony szydełka, to jest bardzo ważne. Hop. I teraz znowu jeden półsłupek, a w drugim oczku dodawanie. Hop i drugi raz jeden półsłupek, w drugim oczku dodawanie i trzeci raz to samo, czyli półsłupek, a obok dodawanie. No i na tych przeskoczyło. No i na tych 6 oczkach znowu odejmowanie, czyli znowu pierwsze oczko za przednią nitkę, drugie za przednią, narzut, wyciągamy i dokończamy półsłupek. I to samo w 2 kolejnych. Hop. I trzeci raz to samo. Ok. I ostatni rząd nogi to powtarzanie, to jest 10. rząd i znowu przerabiamy tutaj 12 oczek, 12 półsłupków.
Ok, pierwsza noga skończona. Oczywiście takie nogi musimy mieć dwie. Ja już mam tutaj dwie, więc ja sobie zarzucam znacznik. I teraz tak, układam sobie. Przerabiam sobie pierwsze 4 oczka. Raz, 2, 3 oraz 4. I teraz dokładam drugą nogę. Czyli biorę, patrzę sobie, żeby tu zostały 4 oczka, czyli raz, 2, 3, 4 i składam na pół. Dzięki temu wiem, że tutaj jest 5. oczko, czyli jest dobrze złożone. Tutaj przerabiam jeszcze to 5. oczko. Hop, ale kolejne oczko będzie już na drugiej nodze. Czyli tu sobie też tak składam, żeby zostało mi 5 oczek, żebym wiedziała, że mam raz, 2, 3, 4, 5. Odwracam i w to oczko, które było 6, wbijam szydełko. I tu przerabiam dalej półsłupek. Czyli jakby to jest dalsza część już naszego ciałka. Hop, tu obrabiam wszystko dookoła. Wszystko pojedynczo. Tutaj po dodaniu jednej i drugiej nogi w tym rzędzie powinny nam wyjść 24 oczka. Tu dochodzę do tego momentu. Zobaczcie, jest ostatni półsłupek, więc normalnie tu tą nitkę biorę do środka, ponieważ ona nam się przyda, bo tu powstanie taka mała przerwa, którą później zaszyjemy. Tu normalnie tu się wbijam i ten skos nam tutaj znika. Znacznik z drugiej nogi już możemy bez problemu wyjąć i dokańczamy tutaj do tego naszego znacznika. Wszystkie oczka patrzymy, żeby nie wbić się drugi raz w to samo, więc tutaj muszę zobaczyć, że to jest ostatnie. Hop. I tu sprawdzam, tu już było, więc tu się wbijam. Hopka. Wszystkie oczka pojedynczo. Dochodzę do tego mojego znacznika, tu jeszcze kawałek. Okej, hop, zarzucam sobie znacznik i łącząc oczywiście ilość rzędów, 10 było na nogach, to był 11, 12 rząd to także jest powtarzanie i zobaczcie, tutaj można sobie już od razu, bo tu powstaje nam taka przestrzeń, można sobie to od razu igiełką, tą nitką od pierwszej nogi połączyć, ale można to zrobić dopiero za jakiś czas. Rząd 12 to jest też rząd powtarzania, więc przerabiamy jeszcze raz wszystkie 24 oczka pojedynczo, każde jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, w rzędzie 13 będziemy troszkę dodawać, żeby tutaj zrobić takie szersze miejsce, w miejscu jakby brzuszka powiedzmy, żeby od tych nóżek właśnie nam się troszkę powiększyło, a później będziemy kształtować już do góry to ciałko, więc dodajemy 6 oczek, czyli co czwarte, czyli pierwsze, drugie oraz trzecie oczko to zwykłe półsłupki, a w czwartym oczku robimy dodawanie, hopka, raz i drugi raz w tym samym, widać różnicę, tu są 2, tu są pojedyncze i powtarzamy to do końca rzędu, czyli znowu będzie 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 i dzięki temu na końcu tego rzędu powinno być w rzędzie 30 oczek, czyli o 6 więcej niż jest w rzędzie 12. Oczywiście przerabiamy, spotykamy się na końcu tego rzędu. Ok, znacznik już przerzucony i teraz w rzędzie 14 oraz 15 powtarzamy te 30 oczek, te 30 półsłupów, każde oczko jednym półsłupkiem i spotykamy się na końcu rzędu 15, czyli teraz, czyli 14 rząd i kolejny, czyli 15. Przerabiamy wszystkie oczka pojedynczo, dzięki temu powtórzymy w każdym z tych rzędów właśnie 30 oczek. Spotykamy się na końcu rzędu 15.
Rząd 16 to rząd już odejmowania. Znowu wracamy do 24 oczek, czyli robimy 3 zwykłe półsłupki, czyli hop, raz, 2, 3, a w 4. i 5. oczko łączymy i odejmujemy. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli raz, 2, 3 zwykłe, a 4. i 5. oczko łączymy, odejmując. Odejmiemy dzięki temu 6 oczek, które wcześniej tutaj zostały dodane. No i oczywiście spotykamy się, chciałam powiedzieć łączymy się, spotykamy się na końcu tego rzędu, to jest rząd 16. Ok, teraz przez kolejne 4 rzędy, czyli 17, 18, 19 oraz 20, to są 4 rzędy, powtarzamy, czyli przerabiamy po 24 półsłupki w każdym z tych kolejnych 4 rzędów i spotykamy się na końcu rzędu 20. Tam jeszcze raz odejmiemy, trochę powtórzymy i będzie koniec tej części ciałka, więc powtarzam. 17, 18, 19 oraz 20 przerabiamy po 24 oczka i spotykamy się na końcu rzędu 20. Ok, w rzędzie 21 odejmujemy, czyli z tych tutaj 24 oczek, które aktualnie mamy, będziemy mieć 18, czyli robimy w 2 pierwszych oczkach zwykłe półsłupki, hop, raz i hop, 2, a w trzecie i 4. oczko łączymy, tak jak było to wcześniej i odejmujemy. I oczywiście powtarzamy to do końca rzędu, czyli jest zwykłe, pojedyncze, czyli półsłupek, półsłupek, odejmowanie, półsłupek, półsłupek, odejmowanie i tak dookoła, łącznie 6 razy i spotykamy się oczywiście na końcu tego rzędu. Przypominam, ten rząd to rząd 21. Po tym odejmowaniu kolejne 3 rzędy, czyli 22, 23 oraz 24 to są rzędy powtarzania, czyli tutaj będziemy przerabiać po 18 półsłupków w tych 3 kolejnych rzędach i spotykamy się na końcu rzędu 24, bo wtedy będzie do przerobienia już ostatni rząd, czyli 25, a tam ostatnie odejmowanie. Więc spotykamy się na końcu rzędu 24 i tam zrobimy ostatni rząd. Powtarzamy po 18 półsłupków w 3 kolejnych rzędach. No, ostrość. Ok, więc przed nami ostatni rząd ciałka. Od razu mówię, że po wypełnieniu to ciałko nabierze kształtu. Ono w trakcie jest zawsze takie trochę nierówne, jakby coś tu było nie tak, ale spokojnie po wypełnieniu to wszystko nabierze odpowiedniego kształtu, więc nie ma co się martwić. Ok, więc jak odejmujemy? Odejmujemy co drugie, czyli pierwsze robimy półsłupek, a drugie hop, i trzecie łączymy i oczywiście tak jak było to wcześniej powtarzamy do końca tego rzędu i tam się właśnie spotykamy. Na końcu tego rzędu powinno być 12 oczek. Ok, na końcu oczywiście obwijamy sobie tutaj tą najwęższą już końcową część 2 razy włóczką, czyli raz, coś mi się tutaj zahaczyło, czyli raz, nie po palcu, tylko po robótce, żeby była pewna. W drugą stronę raz, hop i 2, hop i kawałek dalej odcinam sobie, odwijam, tu też odwijam i została nam ta przestrzeń. Jeżeli nie została zszyta, to jest moment, żeby to zszyć. Oczywiście ja zostawiłam sobie nitkę w którejś z nóg, więc no to był błąd, ale zaraz się tutaj do tego dobiję i też to zszyję, więc od razu też wypełniamy sobie to dość tak mocno, żeby tu jednak nam się te nogi ładnie ułożyły. No i do zrobienia została nam łapka, łapki górne, no bo nogi mamy, więc jeszcze zróbmy szybko łapeczki, a oprócz tego wypełniamy. Ok,
Więc robimy ostatnią część, czyli łapeczkę górną, a raczej łapeczki, bo też trzeba przecież zrobić je dwie. Od czego zaczynamy? Od Magic Ringa z 6. Hopka. Ściągam. I tak naprawdę kształt tych łapeczek jest bardzo podobny do nóżek, tyle że po prostu one nie będą później połączone, a przyszyte, więc teraz tak jak przy nóżkach robimy rząd powtarzania, czyli w każdym oczku robimy jeden półsłupek, dzięki temu powtórzymy tą ilość z Magic Ringa, czyli 6 półsłupków. Ok, mamy to, narzut i dodamy 3 oczka, czyli robimy na przemian zwykły półsłupek, hop, a w drugim oczku dodawanie i powtarzamy to 3 razy właśnie, żeby dodać tylko 3 oczka, czyli hop, 1 półsłupek, 2 półsłupki i jeszcze 2 razy to samo. Hop, mamy. Rząd od 4 do 8 to rzędy powtarzające, czyli powtarzamy znowu po jednym półsłupku w każdym oczku, czyli 9 w rzędzie i tak przez kolejne 5 rzędów, czyli 4, 5, 6, 7 oraz 8. Jest to 5 rzędów i spotykamy się na końcu rzędu 8. Robimy po 9 półsłupków w każdym z tych kolejnych rzędów. Ok, po tych 8 rzędach 9 rząd to jest rząd odejmowania po to, żeby tutaj ukształtować tą końcówkę łapeczki. Odejmujemy 3 oczka, czyli pierwsze oczko to jest zwykły półsłupek, drugie oczko z trzecim oczkiem łączymy w odejmowanie i powtarzamy to jeszcze 2 razy, czyli półsłupek, hop, i drugie oczko i trzecie oczko to odejmowanie i ostatni raz to samo, czyli półsłupek zwykły i tutaj odejmowanie, hop, hop i mamy to. Na końcu oczywiście można zrobić oczko ścisłe, czyli wbić się, to jest to pierwsze oczko już kolejnego rzędu, którego już nie będziemy przerabiać, ale oczko ścisłe zawsze dobra rzecz. Hop i to samo, czyli raz, 2 i kawałek dalej odcinamy naszą włóczkę. No i co? Mamy wszystkie części. Ja tutaj to wyjmuję. Hop. Znacznik też już wyjmuję. Bierzemy części łapeczki 2, głowa, uszy, hop, i nasz tutaj szczyk. Ok, więc teraz wszystko trzeba zszyć. Jak zszywamy? Bardzo prosto, wszystko tutaj pokażę. Zobaczcie, po złożeniu już widać, że to misiu. Zaraz jeszcze mu dorobimy nosek na końcu i będzie gotowy. W jaki sposób zszywamy? Bardzo prosto. Tutaj głowa do ciała w taki sposób, aby tutaj te oczka łączymy z półsłupkami tędy. Czyli jak będziemy zszywać, to tutaj wbijamy się pod oczko, a na głowie wbijamy się pod półsłupek najlepiej w całości. O, w taki sposób. I tą nitką właśnie, która tu została, łączymy to. Bardzo proste. Najlepiej sobie jeszcze ustawić głowę w taki sposób, żeby w jaki sposób ją chcemy. Czy ona ma być prosto, czy ona ma być lekko, czy ona może lekko do góry ma być. To tutaj wszystko zależy właśnie od przyszycia tej głowy. Dobrze jest sobie oczywiście jeszcze połączyć tutaj szpilkami. No i co? I można przyszywać. Oczywiście albo najpierw przyszywamy
pyszczek i uszy, dopiero później głowę do ciałka, albo na odwrót. To już jakby nie ma znaczenia. Wszystko tak jak chcecie, zobaczcie. Hop, tutaj pod półsłupek. Przeciągam i później pod oczko. Przeciągam i tak na przemian. Raz. Tutaj jest 12 oczek, więc tak naprawdę 12 takich przeciągnięć i głowa będzie siedziała. Uszy. W jaki sposób uszy? Tak, aby po złożeniu ta dłuższa warstwa, czyli to, które oczko było ostatnie, jest tutaj, ono będzie z tyłu. Dzięki temu ucho ułoży się ładnie do przodu, lekko je ściskamy i zginamy. Zobaczcie. I dzięki temu ono nie jest zupełnie prosto przyszyte, a lekko pod takim okręgiem, półokręgiem, takim trochę księżycem, półksiężycem, no coś w tym stylu. Więc przyszywamy najlepiej, żeby dolna krawędź była na wysokości oka. Zobaczcie, dolna krawędź na wysokości oka, z tej strony tak samo, a pyszczek oczywiście z przodu, tutaj pomiędzy oczami i tak samo pod oczka i pod półsłupek, pod oczka, pod półsłupek. Ostatnia rzecz, jaką przyszywamy, to łapki. Łapki przyszywamy na płasko, czyli możemy oczywiście je przyszyć w taki sposób i on wtedy będzie taki radosny. Te łapeczki będą w taki sposób ustawione, ale można je przyszyć w taki sposób. Wtedy trzeba pamiętać o przyszyciu tutaj krawędzi, ostrości. Krawędzi do ciałka, czyli to, co tutaj nie było zamknięte, trzeba połączyć dobrze z ciałkiem, a później przewlec tutaj między łapką a brzuszkiem, czyli się przebijać raz tu i dzięki temu ta łapka się tutaj nam powinna dobrze ułożyć. Więc co? Ja przeskakuję do zszywania. Zaraz Wam pokażę oczywiście, jak schować nitki, zabezpieczyć je przed tym, żeby nam po prostu nie uciekły. Doszyjemy mu nosek i będzie koniec tego naszego misia. Ok, mój miś jest już praktycznie skończony, ale tutaj chcę Wam pokazać, jak chowamy nitki. Gdy mamy dwie nitki, to są akurat nitki od uszu, przewlekłam je dokładnie w tą samą przestrzeń i teraz biorę i je związuję w supełek. Hop, raz i drugi raz. Nawlekam i wbijam się dokładnie znowu w to samo miejsce, z którego te nitki wychodzą. Hop i przewlekam gdzieś dalej. Zobaczcie, co teraz się dzieje. Ciągnę i hop, supełek się chowa. Tą drugą nitkę tak samo nawlekamy i też wbijamy w miejsce, z którego wychodzi i przewlekamy sobie gdzieś tam kawałek dalej. Tutaj już jest przestrzeń. Te dwie nitki można sobie jeszcze ściągnąć, żeby ten supełek w środku się bardziej związał. Lekko napinamy, obcinamy, tą drugą tak samo lekko napinamy i obcinamy. Ok, ale gdy mamy jedną nitkę, to jest nitka konkretnie od pyszczka, to chowamy ją nieco inaczej, no bo nie mamy z czym jej związać, więc musimy troszkę inaczej zadziałać. Bierzemy, ona jest tutaj wybita, więc wbijamy się w to samo miejsce, z którego wychodzi i przechodzimy od razu tuż obok pod półsłupkiem. Nawijamy nitkę na igłę, przeciągamy i tutaj tworzy nam się też taki jakby supełek. Hop. I teraz nie wbijamy się w miejsce, z którego wyszła, a z którego wychodzi supełek, czyli wbijamy się w miejsce jakby supełka i też sobie przedziewamy kawałek dalej, a tutaj ona nam się po ściągnięciu chowa tak samo. I tak samo tutaj bierzemy, naciągamy i obcinamy. I ta nitka również już jest tutaj przywiązana i nam nie ucieknie. Tu jeszcze mam co prawda dwie nitki do schowania, ale to na końcu. Później sobie to schowam. Tu jeszcze biorę oczywiście ostatni znacznik, który mi został od ciałka i też go wyciągam na raz. Hopka. No i został nam jeszcze tutaj do wyszycia nosek. Do tego tutaj wezmę sobie tą ciemną włóczkę, kawałek, zupełnie taki malutki kawałek. Nawet nie wiem, czy nie za dużo wzięłam. I nawlekam i wyszywam. Kształt noska oczywiście zależy
od Was konkretnie, jakie tam chcecie. Wbijamy się z tyłu głowy i wychodzimy z przodu tutaj, z przodu pyszczka. Oczywiście noski można wyszyć na bardzo różne sposoby. Misiowe noski są naprawdę różne. Albo możemy sobie wziąć i po prostu jakby tutaj taką kreseczkę mu zrobić, przebijając się tutaj, myślę, że ze 3 razy, czyli tutaj się wbiłam, przechodzę obok, wbijam się z powrotem i bez łapeczek mam. Układam tak, żeby nosek był u góry. Mam raz, narzucam jeszcze raz, mam drugi raz, łapeczką. I myślę, że spokojnie jeszcze 3. raz tak samo. Hop, hop i hop. I mamy, może być taki misiowy nosek. Tutaj jeszcze możemy mu oczywiście zrobić taką kreseczkę, wbijając się pod niego i możemy zrobić mu tutaj uśmiech. Zobaczcie, wbijam się tu, hop i mogę nawet jeszcze wyżej, żeby był bardziej uśmiechnięty, aż tutaj można się wbić, hop i zobaczcie, taki może być uśmieszek? Może być. Oczywiście możemy sobie tutaj schować pod spodem nitkę i wbijamy się z powrotem, wracamy z powrotem do tego miejsca, w którym ta nitka nam wyszła. Tutaj oczywiście nie za mocno, żeby kształt tego uśmieszku nam nie zniknął. Nie wiem, widzę, że nawet źle się wbijam. Troszkę nierówno ten uśmiech wyszedł, zobaczcie. Układamy sobie. Już widzę, że powinien być bardziej tutaj, prawda? Ale zawsze można to poprawić. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Oczywiście uśmiech też można zrobić tu mniejszy, w ogóle bez tej kreski. Jakby tutaj to, jaki uśmiech będzie miał ten misiu, to już naprawdę zależy od nas. Nitki chowamy tak samo jak przed chwilą, więc można powiedzieć, że misiu jest już skończony. Oczywiście miśki robimy 2, żeby tutaj bliźnięta nam powstały, bo przecież to jest cały czas seria Znaki Zodiaku, a akurat misiom trafiły bliźnięta, więc drugi oczywiście i drugiego koloru brązowego można mu wtedy zrobić dla równowagi jasny uśmiech, jasny nosek, żeby były maksymalnie do siebie podobne, choć innego koloru. Dzięki, że dziergałaś ze mną. Oczywiście w razie pytań tutaj komentarze do Waszej dyspozycji, albo można do mnie pisać na Instagramie. Dodatkowo od jakiegoś czasu jest możliwość wspierania mnie na Patronite. Tam można między innymi zaproponować swój temat odcinka, swój temat filmiku na YouTubie. W pierwszej kolejności wtedy realizuję te pomysły patronów i ten filmik wtedy pojawi się na Patronite. Dzięki, że dziergałaś ze mną, chyba się powtórzyłam. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, bo przecież tutaj dość regularnie pojawiają się filmiki. No to co? Do następnego razu i dziergajcie. Pa!